Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was w tym nowym początku na drodze nawrócenia. Każda chwila jest nowym początkiem drogi nawrócenia. Tchnienie boskiej miłości mojego Syna wieje na całą ziemię w poszukiwaniu dusz pragnących nawrócenia. Moje macierzyńskie serce pielgrzymuje od ziemi do ziemi w poszukiwaniu istot ludzkich, które pragną się nawrócić, aby je wziąć na ręce, wskazać im drogę i wstawić się za nimi. Mój macierzyński płaszcz ochronny obejmuje całą ludzkość, broni was, chroni was, karmi was wszystkim, czego potrzebujecie w tej podróży. Kocham was, wzywajcie mnie nieustannie, w chwilach zamętu, w ucisku, w udręce, w samotności, w pokusach, w radości, w miłości. Moi umiłowani, to pokolenie zbliża się z większą intensywnością do tego, co zostało zapowiedziane. Wielkie ostrzeżenie jest coraz bliższe temu pokoleniu. Zachęcam was do przygotowania się duchowego, do pracy duchowej z wysiłkiem, tak jakby tylko jedna chwila dzieliła was od tego wielkiego aktu miłosierdzia Bożego dla zbawienia dusz. To poświęcenie się wzrostowi duchowemu jest ważne. Widzę, jak wiele moich dzieci stara się być elokwentnymi w modlitwie. Widzę, jak wiele moich dzieci pracuje w poszukiwaniu przygotowania, aby poprawić się przed swoimi rówieśnikami. Ale dziś przynoszę wam dobrą nowinę, wielką lekcję, tę, którą musicie nieustannie przygotowywać, tę, która jest wielkim kluczem głównym do wszystkich łask, darów i cnót, to miłość. Bądźcie ekspertami w miłości, a reszta będzie wam daną. Ten, kto kocha, jest hojny, cierpliwy, ten, kto kocha, nie zna granic, dla niego nie istnieje uraza, dla niego wszystko jest radością, wszystko jest owocem, wszystko jest błogosławieństwem, wszystko jest ofiarą. Dlatego, kto kocha, nie ma ciemności, wszystko jest światłem. Dlatego, kto kocha, przebaczenie jest jego pokarmem, dlatego, kto kocha, nie ma barier. Bądźcie miłością, bądźcie miłością, bądźcie miłością. Kto może powiedzieć, że nie jest grzesznikiem? Kto może wskazać na swojego bliźniego? Bądźcie miłością, bądźcie miłością, bądźcie miłością. Wzywam was, abyście przygotowali się natychmiast, aby stawić czoła temu wyczekiwanemu aktowi miłosierdzia, trudnemu dla tych, którzy nie są posłuszni, dla tych, którzy trwają przy fałszywych bożkach stworzonych przez samego człowieka. Ciężko dla tych, którzy grzeszą raz po raz, nie podnosząc oczu do nieba. Twardy, ale w głębi zawiera miód Bożego miłosierdzia. Wszystko jest aktem miłości, i aktem Bożej miłości do swoich dzieci. Krew mojego Syna jest zwycięstwem i zbawieniem dla ludzkości. Podnieście swoje serce, aby pozwolić mi wstawiać się za wami, podnieście swój umysł, aby pozwolić mi jako matce, zaszczepić moją matczyną miłość, podnieście wasze ciało, oderwijcie je od przyziemności, aby pozwolić mi wstawiać się za każdym z was. Umiłowani w moim sercu, zbliżają się bardzo ciemne i trudne chwile dla całej ludzkości. Wielkie zmiany atmosferyczne, większe nawet od tych, które widzieliście do tej pory, zbliżają się szybko i przed nimi człowiek nie będzie miał żadnego wyjaśnienia. Wszystko to jest aktem miłosierdzia mojego Syna dla zbawienia ludzkości. Zobaczycie wielki znak, jeszcze jeden, na niebie. Niektórzy zrozumieją, że jest to owoc potężnej ręki Boga, inni dadzą mu jedynie naukowe wytłumaczenie.
Nie zapominajcie, że nauka jest nauką i jest ograniczona, stwarzająca ręka Ojca nie ma ograniczeń, kto ma ucho, ten musi słuchać. Módlcie się, módlcie się. Nadchodzi wojna domowa w kilku krajach. Konwulsyjnie wstrząśnie ona całym światem, niedobory żywności będą coraz bardziej widoczne. Wkrótce załamie się gospodarka światowa. A ile wezwań przyniosłam wam, abyście przygotowali się duchowo i materialnie. I widzę ze smutkiem, jak niektóre moje dzieci śpieszą się, by przygotować się materialnie, mając w sobie pustkę po Bogu. Nie zapominajcie, że wiara jest pokarmem dla utrzymania ciała i duszy. Wiara nie zna granic, wiara sprawi, że manna z nieba znów zstąpi dla wiernego ludu Bożego. Wzrastajcie w wierze, bo wielki uzurpator zbliżył się do Kościoła. Wzrastajcie w wierze, aby fałszywe słowa, które wyjdą z ust wielkiego uzurpatora i jego popleczników nie doprowadziły was do potknięcia. Wzrastajcie w wierze, aby wasze uszy nie otworzyły się na fałszywe ludzkie słowa fałszywych proroków. Wzrastajcie w wierze, abyście mogli rozeznawać. Proście nieustannie o napełnienie Duchem Świętym, proście o to nieustannie. Módlcie się dzieci, módlcie się wytrwale, módlcie się z wiarą, aby każdy wstawiał się za klęskami ludzkości. Módlcie się, aby każdy był światłem, które wysyła promienie siły dla mojego umiłowanego Piotra. Módlcie się wytrwale, abyście wstawiali się i minimalizowali ataki ideologii komunistycznych, które przeniknęły do władców niektórych krajów, a dziś nastawiają się na wzrost na krwi niewinnych. Módlcie się moje kochane dzieci. Wstawiajcie się za tymi niespokojnymi chwilami ludzkości, ofiarujcie każdy kłopot, każdy ból, każdą udrękę, każdą radość, ofiarujcie je za waszych braci i siostry, aby uwierzyli, aby nie zlekceważyli ponownie moich wezwań, aby pospieszyli się pojednać z Ojcem. Módlcie się, mój ludu, módlcie się i trwajcie stanowczo i mocno. To jest chwila, aby podnieść głos nad ludzkością, to jest chwila, abyście okazali waszą wiarę w Boga, w Stwórcę nieba i ziemi. To jest chwila dla was, aby podnieść głos i powiedzieć: mam matkę, która mnie kocha, która mnie chroni, która mnie wzmacnia i błogosławi, która przyprowadza mnie do swojego Syna i wstawia się za mną. Zbliża się wielkie prześladowanie chrześcijan, a jeszcze bardziej was, którzy mnie kochacie. Jestem wzgardzona przez zło, ponieważ zmiażdżę jego głowę, dlatego moje dzieci będą bardziej prześladowane, ale nie chowajcie się, nie ukrywajcie tej matki, ponieważ ja jestem tutaj. Jak towarzyszyłam mojemu synowi w każdej sekundzie jego życia na ziemi, jak jego bolesna męka była przechowywana i przeżywana w mojej istocie, jak każda plaga była odczuwana w moim ciele, w moim sercu i w mojej duszy, w ten sam sposób nie opuszczam was, przeżywam z wami każde cierpienie, każde westchnienie, każdy lament, każdą radość. Jesteśmy jednym, dzieci. Pozostajecie w moim bycie, ponieważ jesteście owocem miłości mojego Syna i mojej wiary. Dalej, machajmy flagą maryjną, flagą Najświętszego Serca mojego Syna, mojego niepokalanego serca, które zmiażdży Antychrysta i poprowadzi was do Nowego Jeruzalem. Błogosławię was, nie lękajcie się, jestem tutaj. Jestem waszą matką, pielgrzymuję nieustannie od serca do serca i obejmuję tych, którzy mają wiarę, aby zrozumieć to wezwanie tej chwili.